Siemanko, z tej strony Retro Gaming Laptop, a dziś zajmiemy się Acerem Travelmate 330, a konkretnie serią 332L. Jest to laptop z przełomu wieków, laptop pochodzi z roku 1999, natomiast sam model, sam design w roku 2000 dostał właśnie nagrodę za design laptopa biznesowego. Jest naprawdę bardzo, jak na swój wiek i swoje parametry, małym, cienkim laptopem, co tutaj można oczywiście zobaczyć już od razu na wstępie na filmie. Jest w stanie dość takim, bym powiedział, średnim, co sobie spróbujemy na tym też filmie ogarnąć. No i ma jeden podstawowy problem, a mianowicie urwany zawias od prawej strony. Ten zawias tutaj jest, jak widzicie, złamany. Niestety już w żaden sposób nam tu nie trzyma. Trzyma nam jedynie zawias z drugiej strony, ale myślę, że coś sobie spróbujemy z tym tutaj poradzić. Sam laptop jako taki jest sprawny. Zainstaluję sobie tutaj oczywiście na świeżo system operacyjny, jedyny słuszny, czyli Windows 98. A laptop, jeżeli chodzi o parametry, przedstawia się następująco. Jak zdążyliście zwrócić uwagę na naklejkę, mamy tutaj Intel Pentium 2. Pentium 2 taktowany zegarem 366 MHz. Mamy tutaj dźwięk, który oczywiście wspiera syntezator MIDI i działa bezproblemowo pod DOS-em oraz grafikę Tridenta. Całość dopełnia matryca 12,1 cala i z tego co widzę głośniki stereo. Co do dysku, mamy tutaj chyba coś w okolicach 6 GB i ponadto laptop nie ma żadnych dodatkowych napędów, więc sama instalacja pewnie przysporzy delikatnie problemów, ale nie powinno być źle. Co więcej mogę o nim powiedzieć? Sam laptop ma jeszcze oczywiście 32-bitowe gniazdo PCMCIA. Włącznik, oczywiście mamy tutaj jeszcze wejście na mikrofon, wejście audio, wyjście audio. Od spodu mamy baterię, mamy klapkę pamięci RAM, jeden slot, z lewej strony mamy dysk twardy, mamy dedykowane gniazdo na napędy rozszerzeń, czyli w jego przypadku będzie to stacja FDD bądź napęd CD. Niestety nie posiadam takowych w swojej kolekcji, więc tutaj nie poszalejemy z napędami zewnętrznymi. Z fajnych rzeczy mamy już USB w standardzie 1.1, bo to BX 440, natomiast lepiej mieć jakiekolwiek niż nie mieć żadnego. Mamy port IRDA, mamy port PS2, mamy port tutaj RJ11 na modem, mamy gniazdo zasilania, mamy LPT, czyli poprzez LPT będę sobie mógł podłączyć swoją stację dyskietek. Mamy RS232 i mamy wyjście VGA. Dodatkowo z boku mamy tutaj wylot powietrza, co sugeruje mi, że sam laptop jest chłodzony aktywnie. Więc jakże pasty termoprzewodzące też sobie tutaj zmienimy. Żeby tutaj mocno nie przeciągać, myślę, że teraz sobie przejdę do samej rozbiórki tego laptopa i przyspieszymy sobie cały film, a Wy będziecie sobie mogli to wszystko pooglądać. Więc nie przedłużając, zaczynaj.
środka, możemy sobie dzięki temu ten środek delikatnie omówić. Z tego co widzę, to jest to zbudowane w miarę kompaktowo, a układ chłodzenia jest dość srogi w porównaniu z procesorem, jaki sobie tutaj siedzi. Z tego co widzę również mamy możliwość ustawiania taktowania procesora i tak możemy sobie tutaj na zworkach, na tych, które są tutaj w tym miejscu, ustawiać taktowanie tego procesora od 300 do 400 MHz. I tak, zgadliście, już w tym momencie kusi mnie, żeby ustawić go na 400. No, nie zaszkodzi spróbować, a nuż się uda. Zobaczymy zaraz jeszcze, co kryje się tutaj pod tym masywnym, wielkim radiatorem. I spróbujemy sobie tutaj to wszystko jakoś zobaczyć. Popatrzcie, tutaj jest jeszcze aluminiowy braket z dołu, który bezpośrednio pewnie przylega do procesora. Sam wentylator tutaj wieje nam przez te finy. Jest aktywny, jest dość porządnie zrobiony. Mamy tutaj jakąś pastę termoprzewodzącą. No, szału nam tutaj już nie robi, ale oczywiście założymy sobie tutaj coś porządnego. No, zobaczmy, jak to jest tutaj skonstruowane. Bo szczerze powiedziawszy, jestem bardzo ciekaw. Kurczę, jak na takiego malucha, rok 99, możemy tutaj mieć maksymalnie 400 MHz, dobrą w miarę dźwiękówkę, no dość kompaktową budowę i na początku, wbrew temu, co mi się wydawało, mamy tutaj 2 sloty pamięci RAM, więc kurde, no jest to taki całkiem niepozorny, ale mimo wszystko mocarz. Ok, to sobie braket sobie damy na bok i spróbujmy teraz delikatnie ściągnąć układ chłodzenia. I ciach. Układ chłodzenia mamy tutaj zdjęty. Cały układ chłodzenia zasadniczo schładza nam mostek, który nie jest intelowski, jest to chipset Ali z tego co widzę. Również sam układ chłodzenia chłodzi nam kartę graficzną Tridenta. Tutaj mamy wlutowany co prawda procesor Pentium 2. Wygląda to całkiem, powiem Wam, nie najgorzej. I tylko zastanawiam się, dlaczego ktoś z uporem maniaka włożył jakąś taką, no żeby nie powiedzieć złą, ale średnią pastę termoprzewodzącą na thermalpady, które zasadniczo chyba nie są wcale takie złe, bo z tego co widzę mają zachowaną swoją lepkość, a ta pasta tylko pogorszyła nam warunki odprowadzania tego ciepła. Ale jakoś myślę, tutaj spróbuję sobie z tym poradzić i myślę, że będzie dobrze. Wyciągniemy sobie teraz wentylator i zaraz wyczyszczę płytę i obejrzymy sobie, jakie tutaj komponenty mamy na sobie. I tak jak mówiłem, chipsetem jakby głównym płyty głównej jest chipset Ali, 100 MHz chipset Ali i układ graficzny to Trident Cyberblade 9525 DVD. Czy to jest dobry układ graficzny? Czy jesteśmy w stanie tutaj pociągnąć w jakieś retro tytuły? To sobie myślę sprawdzimy na sam koniec filmu, kiedy uda się już tutaj coś wymłodzić. Natomiast szczerze powiedziawszy nie mam jeszcze laptopa opartego o ten chipset. Zwykle Pentium 2 są oparte o chipset, który jest 66 MHz BXM 440. Więc no jest to tutaj takie no niemałe zaskoczenie, bo no kurde. Kolejny laptop w kolekcji, którego wcześniej nie miałem i nawet nie wiedziałem, że coś takiego mamy. Procesor, jak widzicie, jest produkcji 1998 roku. Jest to SL3AG. Zaraz sobie sprawdzę, jaki konkretnie model procesora jest podpisany pod tym tagiem. I myślę, że na sam koniec, zanim go skręcę całkowicie do kupy, sprawdzimy sobie, czy pociągnie na tych 400 MHz, bo nie ukrywam, byłoby fajnie, nie? Fajnie by było. Ok, więc nie przedłużając, myślę, że teraz przejdę sobie do
czyszczenia całych plastików, próby regeneracji tego zawiasu i jeżeli się to już uda, no to myślę, że widzimy się w momencie, jak będzie można go już odpalić i sprawdzić, co ta maszyna jest warta. Sam zawias wyczyściłem już z kropelki, którą miał na sobie, natomiast jego będzie trzeba kleić dwuetapowo z tego względu, że tutaj do tego gniazda niestety poprzedni właściciel ten zawias przykleił i nie da się go w żaden sposób wyciągnąć, a bardzo nie chciałbym uszkodzić sobie tej obudowy, więc postanowiłem zrobić to w ten sposób, że w pierwszej kolejności skleję sobie zewnętrzną obudowę do tego zawiasu, mniej więcej tutaj jest w 3 częściach. Ja sobie ją tutaj planuję pierw skleić w ten sposób. Kiedy sobie ją tutaj skleję w ten sposób i będzie mi się to tutaj trzymać, sam zawias będzie działał. Następnie po złożeniu matrycy skleję sobie tą podstawę do tamtej podstawy. Myślę, że ma to szansę zadziałać, a czy zadziała, no to zobaczymy, przekonamy się. Obym miał rację, bo tak naprawdę szkoda by było tego nie naprawić. Termalpady na układzie chłodzenia, jeżeli chodzi o mostek i GPU, wydają się całkiem dobre, świeże, zachowały swoją lepkość. Po usunięciu tej feralnej pasty termoprzewodzącej powinny jeszcze przez jakiś czas dawać radę. Biorąc pod uwagę, że te układy jakoś specjalnie się nie grzeją, nie powinno być wcale źle. Natomiast co się tyczy CPU, Thermalpad w jego wydaniu niestety dożył już swoich lat. I tutaj wpadłem na taki patent, że wykorzystam oryginalne Thermalpady NVIDIA. Thermalpady ściągnięte z kości pamięci GTX 280. Myślę, że te kości zdecydowanie mocniej się grzały niż ten procesor, więc zdecydowanie powinny dawać radę, a jeżeli chodzi o grubość tych Thermalpadów, to są w zasadzie niemal identyczne jak oryginalny, z tym, że bardziej plastyczne, więc co będzie brakowało, to się tylko weźmie i dociągnie. Tutaj, jeżeli chodzi o całość tego, powinno być wtedy już całkowicie ok. Natomiast styk pomiędzy układem chłodzenia, który jest w zabudowie aluminiowej, a całym układem odprowadzania ciepła z laptopa, który również jest aluminiowy, wypełnimy sobie jakąś lepszą pastą termoprzewodzącą. Całą tutaj szczelinę, która jest pomiędzy radiacją a wentylatorem, planuję zakleić taśmą srebrną tak, ażeby tutaj to ładnie wszystko doszczelnić i myślę, że powinno być ok. Jest to Pentium 2, więc nie powinno tutaj być absolutnie żadnych problemów, jeżeli chodzi o termikę i powinno wszystko gadać. Na ten moment wszystkie obudowy, które tutaj wcześniej zdemontowałem, są już w regeneracji. Co z tego wyjdzie? Mam nadzieję, że coś fajnego i warto poczekać, żeby zobaczyć. Na tą chwilę myślę, że zacznę sobie to pomalutku składać i kiedy już będziemy mieli coś więcej, kiedy to już będzie nam pomału banglać, wrócimy do tematu. Na ten moment mamy już założony układ chłodzenia. Tutaj, jak wcześniej wspomniałem, na samo CPU jest nałożony Thermalpad z GTX 280. Myślę, że będzie ładnie odprowadzał temperaturę z samego procesora. Tutaj, jeżeli chodzi o układ samej wentylacji, doszczelniłem wszystkie szczeliny, które były pomiędzy tym wiatraczkiem tak, ażeby dmuchało wszystko bezpośrednio w finy układu chłodzenia, przez co sam układ chłodzenia będzie troszkę bardziej wydajny. Czy tego potrzebuję? Wydaje mi się, że nie, dlatego że tak jak wcześniej wspomniałem, sam procesor jest raczej chłodny. Niemniej nie zaszkodzi coś takiego zrobić. Jeżeli chodzi o sam układ chłodzenia, to ten stent, który tutaj, jak widzicie, jeszcze sobie delikatnie chodzi, bo jest nieprzykręcony, był wyrwany z płyty głównej z racji tego, że akurat nie mam tutaj przy sobie żadnej lutownicy, a jednocześnie próbowałem tutaj już pomału regenerować ten zawias, klejąc go dwuskładnikowym epoksy. Też ten stent przykleiłem i w momencie, kiedy wyschnie, skręcę tutaj ten układ chłodzenia do chipsetu graficznego. Jeżeli chodzi o sam układ zasilania, same MOSFETy były z całości praktycznie gołe, ale uzupełniłem je o dodatkowe Thermalpady i zespoiłem do tego układu aluminiowego, który zasłania nam modem, dzięki czemu będzie tutaj aktywnie odprowadzone ciepło bezpośrednio
z tych wszystkich MOSFETów układu zasilania. Więc myślę, że jeżeli chodzi o całość tutaj termiki, jesteśmy w domu i na ten moment czekamy już tylko na obudowę, tak ażeby poskładać to wszystko w jedną całość. Cześć, witam Was o poranku dnia kolejnego. Walka była nierówna, długa i momentami męcząca. Natomiast przypomnijmy sobie, jak wyglądał nasz Acer Travelmate 330 i zobaczmy, co z tego wyszło. Jak widzicie, efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania, przynajmniej moje, i śmiało można powiedzieć, że w tym miesiącu i w tym sezonie królować będzie czerń i biel. Generalnie, jak zdążyliście zauważyć, wszystko tutaj zostało ładnie odświeżone. Touchpad został odmalowany na czarno, tak samo przyciski. Części zewnętrzne obudowy również, natomiast cały środek zrobiłem w perłowej bieli i wygląda to, jeżeli o mnie chodzi, przynajmniej bardzo, bardzo fajnie. Sama klawiatura również została odświeżona, jak widzicie wygląda całkowicie jak nowa, oczywiście również jak nowa działa. Jeżeli chodzi o zawias, użyłem dwuskładnikowej żywicy epoksydowej, która co prawda troszkę spędziła mi sen z powiek, ponieważ po 4 godzinach nadal była gumowa i bałem się, że nic z tego nie będzie. Niemniej jednak po około 12 godzinach od sklejenia jest całkiem sztywna i tutaj nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o pracę tego zawiasu. Jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o wcześniejsze połączenie, słuchajcie, kropelka to jest bardzo uniwersalny klej, niemniej jednak jest bardzo sztywna, szybko się krystalizuje i nie nadaje się do połączeń tego typu, dlatego że bardzo często po prostu pęka. Jeżeli chodzi o sam system operacyjny, skonfigurowałem go sobie tutaj i zainstalowałem na nowo. Mamy tutaj oczywiście wszystko bezproblemowo poinstalowane. Mamy procesor 366 MHz, mamy tutaj zainstalowane wszystkie sterowniczki, mamy kartę graficzną Cyberblade 9525 DVD, jak i wcześniej wspomniałem, i powiem Wam bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ pamiętacie z poprzednich filmów kompaka, którego robiłem na Cyberblade'zie, którego można było konfigurować od 2 do 8 MB. Była to Integra z pamięcią dynamicznie przydzielaną z pamięci RAM. I zasadniczo nie spodziewałem się niczego specjalnego po tym Cyberblade'zie, zwłaszcza w momencie, kiedy puściłem tutaj 3D Marka. I to też było oczywiście moim jakimś mega zaskoczeniem, ponieważ karta graficzna sama w sobie tutaj ma 2,5 MB i 3D Mark 9.9 w momencie uruchomienia już krzyczy, że wymaga 4 MB, natomiast uruchomił się tutaj i działa. Jego punktacja nie pozostawia złudzeń, jak widzicie na filmie, który jest tutaj obok pokazany, i wyniku końcowym. Szału nie ma i niemniej jednak
szczerze powiedziawszy, ten laptop ma dużo lepszą wydajność w grach 3D aniżeli nasz poprzedni kompak. I dzięki temu możemy sobie tutaj w gry typu Quake, Unreal czy inne tego typu bez żadnego problemu pograć i będą nam działały lepiej na nim aniżeli na tamtym kompaku. Dodatkowo sam ten laptop jest bardzo kompaktowy, waży niecałe 2 kg i tak naprawdę do retro jest to taka idealna zabawka, którą bierzemy sobie na kolano i sobie bezproblemowo ogrywamy gierki. Sama matryca nie jest zła, a co się tyczy wsparcia dźwięku i gier DOS również jest dobrze. Więc generalnie tutaj jest to naprawdę bardzo miłe zaskoczenie z mojej strony, ponieważ nie spodziewałem się niczego wielkiego po tym maluchu. Biorąc pod uwagę, że większość konkurencji używała w tamtym okresie grafik ze stajni Neomagic, które również miały 2,5 MB, również były na szynie AGP i zasadniczo można by powiedzieć, że były tym samym, to jednak Cyberblade jest dużo potężniejszą kartą graficzną. A na co nam pozwoli taka dużo potężniejsza karta graficzna? Ano spójrzmy. Spójrzmy, co i jak tutaj działa. Quake 800x600, czyli natywna rozdzielczość tego malucha, jak widać nie pozostawia żadnych wątpliwości. Śmiga tutaj super płynnie i można sobie bezproblemowo wszystko ogrywać. Jest naprawdę nieźle, choćby z tego względu, że tutaj nie wchodzi już nam skalowanie matrycy. Wszystko działa natywnie, więc jeżeli chodzi o obraz, jest naprawdę tak, jak być powinno, przy zachowaniu odpowiedniej płynności. Quake 2 640x480, dając wyżej jest jeszcze akceptowalnie, ale nie ma już tutaj tego odczucia prędkości z gry. Co za tym idzie, nie ma co szaleć, generalnie i tak nie jest źle, więc jeżeli o mnie chodzi, jak najbardziej akceptowalnie i można sobie tutaj bez problemu poszaleć. A totalnym smaczkiem jest Unreal, który działa w rozdzielczości 640x480 w jakby akcelerowanym trybie, co jest naprawdę dość ciekawą rzeczą, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z 2,5 MB kartą graficzną, która tak naprawdę w zasadzie rzekomo akceleracji nie obsługuje, więc co? Wydaje mi się, że Trident zrobił tutaj kawał dobrej roboty, wypuszczając tego Cyberblade'a, ponieważ biorąc pod uwagę fakt, iż tutaj królowały w laptopach Neomagiki, które żadnej akceleracji nie miały, no to jest to spory, jakby na to nie patrzeć, progres. A jak chodzą gry DOS? A no tak, spójrzcie.
I na koniec wybaczcie, że same praktycznie FPS-y, ale biorąc pod uwagę tamten okres, jest to moje zdecydowane zboczenie. Bardzo lubię ten gatunek gier, a z tamtego okresu to już w ogóle. Generalnie, cóż, projekt się udał. Mi bardzo podoba się to, co udało się tutaj uzyskać. Zaskoczył mnie bardzo swoją wydajnością, ponieważ nie spodziewałem się, że Trident Cyberblade ma taki pazur. Generalnie jestem bardzo zadowolony z tego, co udało się mi tutaj uzyskać i na pewno będzie to jedna z moich ulubionych retro maszyn, na których będę sobie ogrywał jakieś gierki. Co się tyczy zworek na płycie głównej, które Wam pokazałem na początku, myślałem, że służą do ustawiania taktowania procesora. Niestety, pomimo tego, że obok jest ta tabelka, to tabelka odnosi się bezpośrednio do diod i rezystorów lutowanych bezpośrednio w płytę, a w to ingerować bym nie chciał. Natomiast same zworki służą do ustawiania regionalizacji klawiatury, jak też identyfikacji samego laptopa. Więc cóż, z mojej strony to tyle. Myślę, że na ten moment troszkę się prześpię, bo należy mi się kilka godzin mocnego snu po skończeniu tego projektu. I co? No, jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, zostawcie łapę w dół. Jeżeli natomiast uważacie, że ten content do Was trafia i chcecie zobaczyć więcej takich treści, cóż, zostawcie subskrypcję. Generalnie powiem Wam tak, dostałem ostatnio ThinkPada 600e i biorąc pod uwagę, jak kozacko wyszedł mi ten model w bieli, cholera jasna, zawsze chciałem mieć białego ThinkPada. Nie obiecuję, że będzie szybko, natomiast gdzieś w głowie rodzi mi się taki pomysł i mam nadzieję, że uda mi się go zrealizować. Na ten moment byłoby to już tyle. Na koniec zobaczmy sobie, jak jeszcze raz w całej okazałości wygląda nasz biały Travelmate. Natomiast z mojej strony dzięki, cześć!